Got me falling for you. Sidestep, day trip, pulling me both ways like a cyclone. I think it might happen any day. What do I know? I don't have it your way. Got me for you, falling for you. Hej, z tej strony Anastazja, witam Was w kolejnym study vlogu i prawdopodobnie już ostatnim przed moimi maturami, bo zostały mi tak naprawdę 4 dni dzisiaj, czyli czwartek, piątek, sobota i niedziela, no i od poniedziałku zaczynamy. Ja naprawdę jestem tak zestresowana, chcę to już mieć po prostu za sobą. Ostatnio też parę osób napisało mi takie słowa wsparcia i życzyło mi powodzenia na maturze. Bardzo Wam za to dziękuję, bo naprawdę wiele to dla mnie znaczy, że tak mnie wspieracie i jesteście ze mną w tym, no, trudnym i stresującym dla mnie czasie. A dzisiaj mamy kolejny dzień nauki, jest już prawie 11. Ja dzisiaj w ogóle miałam się już uczyć od 8, ale wstałam i stwierdziłam, że nie dam rady. Muszę najpierw spokojnie sobie spędzić ten poranek, zjeść śniadanie i dopiero później usiąść do tej nauki. Także właśnie teraz zabieramy się do pracy, bo o 13 mam jeszcze dodatkowy angielski online, chyba już ostatni. No i o 15:30 mam study session z moją przyjaciółką. Po prostu do siebie dzwonimy na Messengerze, na kamerkach i rozwiązujemy jakieś zadania, uczymy się biologii i chcemy też dzisiaj jeszcze zrobić polski. No także ja teraz zrobię sobie taką około 2-godzinną sesję nauki i chyba zacznę od biologii, żeby mieć to już po prostu za sobą, bo póki mam siłę myśleć, to warto skupić się właśnie na tych najtrudniejszych przedmiotach. Jestem już po angielskim, muszę teraz sobie odpocząć, bo dosłownie od 11 bez przerwy się uczę i już po prostu bolą mnie oczy. Także pójdę sobie zjeść obiad, trochę posiedzieć z mamą, a później o tej 15:30, tak jak Wam mówiłam, umówiłam się z moją przyjaciółką na study session. Także jak widzicie, dzisiaj naprawdę mam produktywny dzień. Wczoraj za to nie mogłam się w ogóle skupić. Miałam się już uczyć też jakoś od 10, 11, a poszłam dopiero o 15. Po prostu próbowałam coś czytać wcześniej, to nic mi nie wchodziło do głowy, ale takie dni też bywają i to jest normalne. Za to na szczęście dzisiaj mam motywację, także trzeba to wykorzystać. Jestem po 7 godzinach nauki i czuję się, jakbym zrobiła jakiś ciężki trening. Jestem tak zmęczona. Uczyłyśmy się do 20, a mamy teraz 21 i ja sobie przez tę godzinę trochę odpoczęłam, zjadłam kolację, pójdę się wykąpać, położę się do łóżka i poczytam sobie jeszcze z polskiego. Muszę sobie jeszcze powtórzyć parę lektur, bo po prostu to mi nie daje spokoju i cały czas jestem przez to zestresowana. I muszę dzisiaj iść wcześniej spać, bo wczoraj, w sumie to dzisiaj szłam spać po 12. Zanim zasnęłam, to była chyba pierwsza, potem się budziłam co chwilę
chwilę. Rano już się obudziłam o 7, także się nie wyspałam. I jeszcze dzisiaj też mój mózg tak się zmęczył, że zasługuje na ten odpoczynek. Dzisiaj też jakoś dużo się do Was nie odzywałam, bo po prostu byłam tak skupiona na nauce, że wiecie, ten czas strasznie szybko minął. Jutro pewnie będzie tak samo, a jutro mamy pierwszy dzień maja. Ja w ogóle zapomniałam w tym roku, że istnieje takie coś jak majówka. Także no w sumie pierwszy raz nie cieszę się na majówkę. No a tym bardziej na moje urodziny, bo w ten dzień, czyli 4 maja, piszemy akurat maturę z polskiego. I ja mam nadzieję, że w prezencie dostanę łatwy arkusz. No także ja tutaj teraz się nie rozgaduję, tylko idę się wykąpać i później biorę się za powtarzanie lektur. Why does it always start the same? Soon as I'm feeling sane and happy by myself. Witam Was w piątek, dzisiaj mamy już pierwszy dzień maja. Ja ten dzień zaczęłam produktywnie, bo już od 8 robiłam zadania z matematyki. Zjadłam też sobie śniadanie i zrobiłam matchę o smaku waniliowym. Kupiłam sobie ostatnio mleko waniliowe owsiane, takie bez cukru i jest naprawdę przepyszne. I do tego dodałam jeszcze taką końcówkę proteinowego szejka waniliowego i ja już próbowałam sobie tej matchy, jest naprawdę przepyszna. Naprawdę jedna z lepszych, jakie ostatnio piłam, a jeszcze mi bardzo smakuje taka z bananem. Chyba waniliowa i właśnie bananowa to moje dwa ulubione smaki, jeśli chodzi o matchę. Ja właśnie będę siadała do biurka, żeby dokończyć sobie te zadania z matematyki, bo robię arkusz z zeszłego roku i powiem Wam, że idzie mi naprawdę dobrze, więc mam nadzieję, że w tym roku będą podobne zadania. No bo próbna matura, jak ktoś też pisał, to wie, że nie należała do najłatwiejszych, ale mam nadzieję, że mimo wszystko ta właściwa taka nie będzie. I jeszcze też dzisiaj jest taka piękna pogoda, od rana świeci słońce, nie ma chmur i ja muszę siedzieć przy biurku, ale mimo wszystko chcę dzisiaj z moją mamą pójść sobie po południu na spacer, bo muszę w końcu się przewietrzyć. Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłam na dworze, a jednak ten odpoczynek jest ważny i bez tego nic nie będzie. No więc ja teraz zabieram się do pracy. Najpierw skończę sobie ten arkusz z matematyki, porobię coś chyba z polskiego, może z angielskiego albo biologii. No nie wiem, zobaczymy, na co będę miała ochotę. Saw you in my dreams years ago. Yeah, never knew that it would be you. When I met you, I was in complete disbelief. The person I once wished for stood right in front of me, even though we haven't met. Jest właśnie po 14. Ja już skończyłam rozwiązywać arkusz z matematyki, zaczęłam też sobie czytać z polskiego. W sumie to czytałam to samo co wczoraj wieczorem, bo ja byłam już tak zmęczona, że oczy mi się zamykały i po prostu nic z tego nie pamiętam, więc musiałam sobie dzisiaj to wszystko jeszcze raz przypomnieć. A teraz przyszła pora na przerwę i zrobię sobie obiad, a na dzisiaj zaplanowałam makaron z kalafiorem, szpinakiem i z tofu. To jest właśnie jeden z moich ulubionych przepisów na makaron. Zedytuję też jeszcze filmik na TikToka, a później wezmę się dalej za naukę i dzisiaj chyba się skupię głównie na polskim, bo jednak jest on już w poniedziałek. A teraz zabieram Was do kuchni i robimy obiad. Mamy 18, ja już po prostu nie umiem się skupić. Tak mnie bolą plecy i szyja, że po prostu musiałam wstać od tego biurka. Coś tam poczytałam, powtórzyłam sobie lalkę, wydrukowałam też jakieś arkusze z polskiego, ale nie mam siły ich teraz robić. Więc teraz zrobię sobie trening, bo muszę po prostu się poruszać. I później pójdę z moją mamą na spacer, bo tak jak Wam mówiłam, dzisiaj jest naprawdę przepiękna pogoda. A może jak się przewietrzę, to mój mózg będzie chciał myśleć, bo teraz jakoś mi to średnio wychodzi. I po prostu, tak jak Wam mówiłam, nie mogę się na niczym skupić. Także teraz przebieram się w strój i robimy trening.
wróciłyśmy już z mamą ze spaceru, wykąpałam się i dosłownie od razu jak weszłam do domu, to poszłam się umyć, bo dzisiaj na drogach polnych jakoś strasznie się kurzyło i po prostu czułam, jakbym była cała brudna z tej ziemi. Także szybko poszłam się umyć, zjadłam też sobie kolację i w ogóle byliśmy jeszcze z mamą odebrać mój tort urodzinowy, bo jak wiecie, jak ktoś mnie ogląda dłużej, to wie pewnie, że w poniedziałek, 4 maja są moje urodziny. No ale ja niestety w ten dzień piszę maturę z polskiego, więc no nie będę miała jak świętować, dlatego stwierdziłam, że taką mini imprezkę zrobię sobie jutro. Nie zapraszam żadnych gości, ale mimo wszystko chciałam mieć chociaż taki mały torcik i oczywiście tutaj wszystko ozdobię pięknie balonami. Byliśmy też z mamą niedawno w Tedim, chyba z 2 dni temu i kupiłyśmy dużo różnych ozdób i także będzie tutaj pięknie urodzinowo. Oczywiście efekt możecie zobaczyć na moim Instagramie oraz TikToku, no i też na shortsach, więc tam Was zapraszam. Niestety w tym roku taki długi filmik urodzinowy na YouTubie się nie pojawi, no bo nie dałabym rady tego wszystkiego ze sobą pogodzić. Nagrywanie krótkiego filmiku, nagrywanie długiego, robienie zdjęć, jeszcze nauka, montowanie, no więc niestety przez to, że mam te matury, to po prostu no nie dam rady, ale mam nadzieję, że mimo wszystko i tak ten krótki filmik Wam się spodoba. Ale jeśli chodzi o ten tort, to jest naprawdę przepiękny, naprawdę taki, jaki chciałam, jaki sobie znalazłam na Pinterestie i naprawdę bardzo się cieszę, że udało nam się z mamą zamówić, żeby ktoś mi upiekł ten tort, bo no ja już bym nie dała rady. Także super, że mimo egzaminów uda mi się chociaż troszkę poświętować moje urodziny. No a teraz zabieram się za dalszą naukę polskiego, bo muszę sobie jeszcze powtórzyć parę lektur, ale już nie popełnię tego błędu i nie położę się do łóżka i nie będę czytać tego w łóżku, bo po prostu zasnę, tak jak to było wczoraj. Usiądę sobie po prostu przy biurku i tam coś poczytam, zobaczę ile dam radę, bo ja naprawdę teraz nie czuję się jakoś najlepiej. Nie wiem, po tym treningu tak mi się zrobiło słabo i tak mi jakoś dziwnie wszystkie kości zaczęły boleć. Nie wiem dlaczego, czy po prostu za ciężki był ten trening, czy jestem już tym wszystkim zmęczona. No ale mam nadzieję, że jak położę się spać, to wszystko mi przejdzie i jutro będę się dobrze czuła, bo czeka mnie naprawdę intensywny dzień. Nie dość, że nauka, to jeszcze właśnie nagrywanie tego filmiku urodzinowego. Jeszcze znowu mam study session z moją przyjaciółką, więc muszę zebrać siły na jutro, ale jeszcze niestety teraz siadamy do nauki polskiego. Got me falling for your sidestep, day trip, pulling me both ways like a cyclone. I think, am I having any